Siemanko, w dzisiejszym odcinku zrobimy porównanie szwu ręcznie robionego do szwu maszynowego. Wykonamy także próby wytrzymałościowe dla pokazania, który szw jest mocniejszy, a na sam koniec pokażę Wam jeszcze jeden sposób szycia ręcznego w wyrobach, w których ten szw jest narażony na uszkodzenia. Chciałbym porównać szwy ręczne do szwów maszynowych. Jak widzicie tu na tej mniejszej próbce, to jest szw maszynowy, czyli górna nitka jakby idzie tylko górą, dolna dołem i wewnątrz zaplatają się, tworząc takie pętelki. Jakby te dwie nicie są bardzo zależne od siebie, ponieważ jeśli jedna zostanie uszkodzona, no to cały ten szw się rozpada, ponieważ ten cały splot puszcza. A teraz zerknijmy na szycie ręczne. Robiłem to w dwóch kolorach, żeby było widać, jak ta nitka przechodzi, a w tej części tylko jedną nitką, żeby pokazać jej drogę, którędy ona idzie. Jak widzicie, szw z wierzchu wygląda w sumie identycznie, ale wewnątrz okazuje się, że każda ta nić tworzy jakby osobny szw, czyli szyjąc jedną nitką tworzymy dwa osobne szwy, ponieważ jeden jeśli puści albo zostanie przerwany, to ten drugi trzyma to wszystko dalej razem w kupie, nie pozwalając na rozwalenie się całości. Porobimy za chwilkę testy, jak to wygląda w praktyce. I to jest próbka ręcznie szyta. Tutaj mamy próbkę szytą maszynowo. Za chwilkę zobaczymy, co się dzieje po przecięciu jednego oczka ściegu i zobaczymy, jak to oddziałuje na całość. Przecinam jedno oczko. I teraz zobaczymy, co się z tym dzieje. Jak widzicie, to wszystko zaczyna się już luzować. O, tu już wyszła nitka, kolejna. Jak widzicie, to wszystko się rozchodzi, ponieważ te pętelki były zaplecione i górna nić jest zależna od dolnej. Jeśli któraś pęknie, no to wszystko nam się rozpada. Jak widać, tu już nie ma szwu. Tutaj nitka już jest luźna. Teraz mamy próbkę szytą ręcznie. Przeciąłem jedno oczko. I próbujemy się przebić przez ten szw. Jak widzicie, to wszystko się trzyma, ponieważ puściła ta jedna nitka, która była wpleciona tutaj przez to oczko i szła na dół. Natomiast ta druga nitka dalej trzyma całość razem, więc mamy jakby podwójny szw. Można ewentualnie to tylko dociąć. Przypalamy końcówki i to dalej będzie nam się trzymać. Tutaj ten szw będzie się coraz bardziej luzował, rozchodził, no i z czasem to wszystko nam się rozpadnie. Tutaj dalej się to trzyma i nie musimy się za bardzo martwić, póki ta druga nić nie puściła, nie została uszkodzona. To wszystko będzie się trzymać i tak samo rygluję zawsze na początku i na końcu. Ten początkowy rygiel może być mniejszy lub większy w zależności co wykonuję, ale końcowy to jest przeważnie 3-4 oczka, 3 takie pełne, czyli podwójne, gdzie przechodzę jedną drugą igłą, jedną drugą, a to czwarte oczko to jest tylko na zakończenie, żeby schować tą drugą nić pod spód, żeby oba końce były pod spodem. Ale 3 oczka to jest minimum. Zobaczycie później dlaczego. Chcę Wam też to pokazać. Często widzę nawet jedno oczko, ktoś zakańcza. No wydaje mi się, że to nie jest zbyt dobre, no ale to ocenicie sami później po kolejnych próbkach. Tak samo nam tu się nic nie rozerwie.
a tu, gdzie nie było ryglowane, czy to jest szycie ręczne, czy maszynowe, to będzie nam się rozchodzić, więc bardzo ważne jest zakańczanie, czyli te tak zwane rygle. Dzisiejsza wskazówka: jak przyciemnić skórę naturalną juchtową bez używania żadnych środków chemicznych. Ta próbka była wystawiona na słońce i w ciągu 5 godzin w intensywnym słońcu tak zmieniła swój odcień. Ten efekt będzie się powiększał, im ta próbka by dłużej leżała na słońcu, więc wcale też nie trzeba używać specyfików, żeby przyciemnić skórę. Wystarczy ją wystawić na słońce. Kolejną rzeczą jest wykonywanie otworów w kanałku. Może będzie to widać. Ja w tym moim urządzeniu do wyznaczania linii mam wymienną końcówkę, która ma taki dzióbek z otworkiem i pozwala to na wycięcie takiego rowka. Tutaj także można wyregulować odległość tego kanałka od krawędzi, podobnie jak było przy wyznaczaniu linii. I teraz po co to się robi? Ja to kiedyś robiłem w sumie w każdym swoim wyrobie, ponieważ ten kanałek ukrywa tą nić w skórze. Tutaj będzie może widać. To jest przeszyte. Ten szef był sklepany jeszcze młotkiem po szyciu, ale widać, że te nitki wystają trochę poza lico. Po zrobieniu kanałka ta nitka będzie całkowicie schowana w licu, w tej skórze, i to ma taką zaletę, że jest bardzo mało narażona na wszelkie uszkodzenia. I na przykład jeśli robicie pochwy na noże, toporki i inne tego typu rzeczy, warto rozważyć wykonanie właśnie takich kanałków pod szwy, ponieważ wzmacniamy jakby całą tą konstrukcję, cały nasz wyrób. Ten szef jest schowany wewnątrz skóry, no i przez to jest bardzo mało narażony na wszelkie uszkodzenia i nawet jeśli coś zahaczy o tą skórę, nawet ostrego, no to najpierw przejedzie po tej skórze, no i jest mała szansa, że wetnie się tak głęboko, żeby uszkodzić nam szef. I jak go robić? Podobnie jak wyznaczaliśmy linię, czyli możemy orientacyjnie przyłożyć, zobaczyć, czy ten wymiar, który chcemy mieć, jeśli chodzi o tą odległość od krawędzi, nam pasuje. No i po prostu wzdłuż krawędzi, jak przy wyznaczaniu linii, przesuwamy i wycinamy ten kanałek. I tak jak wcześniej wyznaczamy otwory w tym kanałku. Mamy wyznaczone. Następnie wykonujemy otwory pod szef. To już niezależnie jaką metodą. Czy chcecie tak jak ja, czy jakimiś swoimi innymi metodami. No i teraz właśnie jest kluczowy moment, bo moglibyśmy pomyśleć, że wycinamy ten kanałek od razu po drugiej stronie. No ale ja Wam tego nie polecam, ponieważ jeśli ta krawędź będzie niezbyt równa, albo wyszlifujecie ją na zaobloną, będzie lekko ścięta, to może być tak, że ten kanałek tu ma 4 mm, a pod spodem będzie miał 4,5 albo 3 albo 3,5 i po wybiciu tych otworów one będą teoretycznie w pionie, ale przez to, że ta krawędź nie była idealnie pionowa, to wyjdą nam ewentualnie na krawędzi tego kanałka lub lekko obok, więc ja to robię tak, że wykonuję otwory i teraz sprawdzam, czy mi to złapie. Jeśli złapie, to wykonuję ten kanałek. Jak widać, te otwory są w obrębie tego kanałka, więc jest ok. Ale może być tak, że będziecie musieli lekko przesunąć w lewo albo w prawo, czyli bliżej krawędzi albo dalej, żeby to wizualnie dobrze wyglądało i żeby ten szef był schowany w tym rowku. Tutaj mamy kanałek od spodu, tutaj kanałek od góry. Za moment jeszcze to przeszyjemy i zobaczycie, jaki daje to efekt końcowy. Przeszyłem próbkę z kanałkiem. Ten rowek, który jest wykonany tu przy krawędzi pod szef, on także dodatkowo stabilizuje nam to przeszycie, ponieważ nawet jeśli otwory wyjdą nam lekko krzywo, to one przy zaciąganiu zjadą do tego kanałka i będzie wizualnie ten szef cały bardziej prosty. Tutaj od wierzchu, od spodu ten szef jest schowany wewnątrz skóry,
czy jakby w tym licu skóry jest schowany. To jeszcze Wam pokażę. Ten kanałek można wycinać dużo głębszy niż ja to zrobiłem w tej próbce. Tu jest pojedyncze wycięcie. Natomiast możemy drugi raz w tym kanałku wyciąć jeszcze jeden i to wgłębienie jest dużo większe. Więc na przykład przy grubszej skórze, przy grubszych niciach mamy większe możliwości, żeby to wszystko ukryć. Też trzeba uważać, żeby nie przegiąć, no bo nie można też wycinać takich głębokich kanałków przy na przykład dwójce skórze, no bo też osłabimy cały ten szef, bo będzie bardzo mało materiału trzymać te nici. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Wam podobał, a same testy zobrazowały nam sporo, jeśli chodzi o wytrzymałość tych szwów. Dotychczasowe filmy zapewniły nam taką solidną bazę wiedzy do wykonywania własnych wyrobów i myślę, że dzięki tym filmom jesteście w stanie wykonać już 90% różnych projektów. Ja dalsze filmy będę nagrywał już dzieląc je na takie techniczne treści, jakie były do tej pory, oraz filmy z wykorzystania tej wiedzy przy wykonywaniu już konkretnych wyrobów. Także dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam Was do śledzenia kanału i trzymajcie się, cześć!